Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o rowerach elektrycznych. Wokół nich narosło trochę mitów, które warto rozwiać i nawet jeżeli nie planujecie zakupu tego typu roweru, warto poznać, czym się takie rowery elektryczne charakteryzują, jakie mają cechy i spojrzeć na nie trochę inaczej. I mit pierwszy, rowery elektryczne są dla leniwych osób. I tutaj na początek wyjaśnienie. Rowery elektryczne nie są dla każdego. Większość z nas wychodzi na rower dla przyjemności, po to, żeby się trochę przewietrzyć, dotlenić, mięśnie rozgrzać, poćwiczyć kondycję. I dla takich osób jak najbardziej rower elektryczny się nie nadaje, nie ma sensu w ogóle o takim rowerze myśleć. Jeżeli macie ochotę pohejtować rowery elektryczne z tego względu, że on Wam jest niepotrzebny, to nie ma żadnego sensu, ponieważ mamy jakiś tam wybór na rynku i jeżeli nie potrzebujecie roweru elektrycznego, to wcale nie od razu oznacza, że rowery elektryczne są głupie i bez sensu. Tak nie jest. Rowery elektryczne mogą przydać się chociażby osobom starszym, które nie mają siły do jazdy albo chciałyby się wybrać na jakąś dalszą wycieczkę, ale przerażają je podjazdy, jazda pod silny wiatr. Niestety tego typu spotkania właśnie z jakąś górką mogą odebrać przyjemność osobie, która po prostu chciałaby się zwyczajnie przejechać, a nie ma do tego siły. I ja pamiętam, w zeszłym roku byłem w Czechach i jeździliśmy sobie tam po okolicznych górkach, pagórkach różnych, podjeżdżaliśmy gdzieś na podjazd pod zamek i męczyliśmy się tam jakieś 8 na godzinę, 10 na godzinę podjazd. Naprawdę był stroma górka. I wyprzedziło nas takie starsze małżeństwo, 25 km na godzinę, gdzieś sobie spokojnie pedałowali. I takie rowery jak najbardziej są dla właśnie takich osób, które nie dałyby rady na taki podjazd podjechać, a spokojnie rower elektryczny może je wspomóc. Rowery elektryczne nadają się również dla osób, które chcą dojeżdżać do pracy, ale nie chcą się spocić, nie chcą się zgrzać, zwłaszcza jeżeli gdzieś jedzie się na trochę dalszą trasę, te 15-20 km mamy dojazdu do pracy i nie chcemy jechać tempem żółwim, tylko właśnie te 25 km na godzinę. Rowery elektryczne są również dobrym rozwiązaniem dla osób z problemami zdrowotnymi, dla osób, które po prostu nie mają siły, nie tylko z racji wieku, ale także właśnie ze względów zdrowotnych na to, aby jeździć rowerem. Mit drugi, na rowerze elektrycznym nie wkłada się żadnej siły w pedałowanie i to nie poprawia naszej kondycji. Jest to taka półprawda, ponieważ oczywiście siły wkłada się dużo mniej niż podczas jazdy na tradycyjnym rowerze, ale jednak po pierwsze przepisy wymagają, żeby silnik elektryczny wspomagał, trzeba pedałami kręcić. Druga sprawa, w większości rowerów elektrycznych mamy możliwość wybrania kilku trybów mocy wspomagania i jeżeli tylko będziemy z niego korzystać na jakichś właśnie większych podjazdach podczas jazdy pod wiatr, wtedy spokojnie i tak mięśnie dostaną swoją dawkę ruchu, z tego względu, że podczas jazdy po prostej aż takie wspomaganie nie będzie potrzebne, zwłaszcza jeżeli ktoś porusza się z prędkościami blisko tej granicy wspomagania, czyli 25 km na godzinę, trochę ją przekracza, wtedy tak czy owak mięśnie będą pracować. Mit trzeci, rowery elektryczne są drogie. Tutaj zacznijmy od definicji, co to znaczy drogie. Dla jednego będą drogie, dla innego nie będą drogie. Bardziej skupiłbym się na tym, że rowery elektryczne są droższe od tradycyjnych rowerów. I wiadomo, tutaj na tą cenę ma wpływ akumulator, silnik i sterownik. Ale rower elektryczny z prostą, bardzo ciężką baterią żelową można kupić już za 1500–2000 zł. Natomiast z nowoczesną, lżejszym akumulatorem litowo-jonowym już za 2500–3000 zł. Więc nadal będzie to trochę droższy zakup niż porównywalny rower tradycyjny, ale te ceny już nie powodują szybszego bicia serca u przeciętnego kupującego. Myślę, że na taki rower za 2500 zł większość z nas jest już sobie w stanie pozwolić. Mit czwarty, akumulator w rowerze elektrycznym się zużywa, a jego wymiana jest kosztowna. Jest to tutaj prawda, że po iluś cyklach ładowania taki akumulator należy wymienić. W droższych akumulatorach, które kosztują w granicach 1500–2000 zł, taki akumulator mniej więcej po 700–800 cyklach ładowania straci część swojej pojemności. Nie będzie już jeszcze do wyrzucenia, ale będzie już powoli trzeba się rozglądać za nowym akumulatorem. Natomiast jeżeli chodzi o te tanie żelowe akumulatory, które kosztują po 300–500 zł, tutaj tych cykli naładujemy proporcjonalnie mniej. Natomiast jeżeli chodzi o sam koszt tej wymiany, to trzeba się zastanowić, że jeżeli
mamy akumulator jakiś markowy, dobrej firmy, Shimano, Bosch na przykład, za 2000 zł i on wystarczy nam przykładowo na 700 cykli ładowania, na każdym cyklu załóżmy przejedziemy średnio 100 km. Czyli taki akumulator za 2000 zł wystarczy nam na przejechanie 70 000 km, co nawet przy intensywnym użytkowaniu takiego roweru wystarczy spokojnie na kilka lat. Mit szósty, skuter będzie lepszy. Skuter nie będzie ani lepszy, ani gorszy od roweru elektrycznego w ogólnym tego słowa rozumieniu. Trzeba tylko rozważyć wszystkie wady i zalety każdego z tych rozwiązań. Z tego względu, że skuter po pierwsze trzeba ubezpieczyć, po drugie trzeba tankować paliwo, które będzie kosztowało dużo więcej niż prąd do ładowania akumulatora. Skuterem nie przejedziemy po drodze rowerowej, nie przejedziemy po ciągu pieszo-rowerowym. Skuterem za bardzo nie wjedziemy też na jakieś gruntowe, leśne drogi, a jeżeli wjedziemy, no to nie będzie to jakaś wielka przyjemność. Skuter też jest o wiele ciężej gdzieś schować, już nie mówię o tym, że do mieszkania za bardzo się go nie schowa. Rower elektryczny, choć jest ciężki, jeżeli tylko nie będzie ważył 40 kg, to spokojnie do mieszkania w bloku można taki rower wnieść. Mit siódmy, rower elektryczny jest ciężki. No, nie ma się co oszukiwać, że rower elektryczny będzie cięższy od tradycyjnego roweru. Sam akumulator, silnik jednak swoje będą ważyć. I jest to absolutnie prawda w przypadku rowerów tych tanich, właśnie za 1500 zł, które potrafią ważyć 40 kg. Natomiast droższe rowery w granicach 3000 zł będą ważyły już 23-24 kg, co nadal jest jednak większą wagą, a rowery droższe, zwłaszcza crossowe czy górskie, które nie będą wyposażone w bagażniki, w błotniki, czyli te elementy dodające jeszcze wagi, potrafią ważyć nawet 18-19 kg, ale to już mówię o tych topowych maszynach z wyższej półki. Mit ósmy. Gdy rozładuje się akumulator, nie będę mógł wrócić do domu. Jest to absolutnie mit. Po wyjęciu akumulatora, po rozładowaniu akumulatora, po wyłączeniu silnika, jak najbardziej da się dalej jechać rowerem elektrycznym. Oczywiście będzie to trochę trudniejsze niż na tradycyjnym rowerze, właśnie z racji na wagę całego zestawu, ale nadal takim rowerem spokojnie będzie można wrócić do domu. Jadąc po płaskiej drodze, bez wiatru, powiem Wam, że nie czuć aż takiej dramatycznej różnicy między zwykłym rowerem, a rowerem elektrycznym z wyłączonym wspomaganiem. Mit dziewiąty. Rower elektryczny nie jest ekologiczny, ponieważ po zużyciu się akumulatora trzeba będzie go zutylizować, a ładujemy go prądem, który pochodzi zazwyczaj z węgla kamiennego. I jest to zasadniczo prawda. Rower elektryczny będzie mniej ekologiczny od tradycyjnego roweru, ale za to będzie dużo bardziej ekologiczny od skutera i od samochodu, więc warto się zastanowić, że jeżeli ktoś nie chce dojeżdżać do pracy czy na jakieś wycieczki tradycyjnym rowerem, woli wybrać samochód czy skuter, to jednak ten rower elektryczny będzie takim mniejszym złem i jednak będzie dużo bardziej ekologiczny niż właśnie pojazdy spalinowe. Mit dziesiąty. Na rowerze elektrycznym trzeba nauczyć się jeździć i potrzebne jest jakieś specjalne szkolenie. Jest to absolutny mit. Na rowerze elektrycznym może jeździć każdy, kto tylko potrafi jeździć na zwykłym rowerze i przepisy wymagają, aby silnik wspomagał tylko podczas pedałowania i druga sprawa, moc jest oddawana w sposób taki stopniowy, płynny. To nie jest tak, że zaczynamy pedałować i momentalnie rower wyrywa sam do przodu. Zazwyczaj jest to tak, że im mocniej naciskamy na pedały, tym mocniejsze dostajemy wspomaganie. Jest to takie uczucie, jakby ktoś jechał gdzieś obok i pchał nas za plecy, tak aby jechało nam się trochę lżej. Także absolutnie żadnego szkolenia nie potrzeba, wystarczy wsiąść i jechać. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mity. Ja jeszcze na koniec powtórzę, nie namawiam nikogo do zakupu roweru elektrycznego. Każdy musi rozważyć sam, czy taki rower jest mu potrzebny, czy nie, czy ewentualnie jeżeli nie elektryczny, to może jakaś inna alternatywa. I tutaj ja jestem bardzo daleki od hejtowania w ogóle rowerów elektrycznych, a to w internecie jest bardzo powszechne, ale mi to przypomina trochę sytuację liczydeł i kalkulatorów. Kiedy pojawiły się kalkulatory, posiadacze liczydeł na pewno mówili: ojejku, no ale dostajemy wynik natychmiast, to w ogóle zwalnia z myślenia, nie rozwija. Ale przypomnę, że nikt nie zabronił korzystać z liczydeł, mimo tego, że pojawiły się kalkulatory. I tak samo można sobie śmiało nadal, i myślę, że do końca świata i jeden dzień dłużej będzie można kupić tradycyjny rower, a rower elektryczny to tylko będzie pewna alternatywa dla osób, które tego naprawdę potrzebują. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o rowery elektryczne, chcecie, żeby coś podpowiedzieć, rozwiać Wasze wątpliwości, śmiało piszcie w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!